Bądźmy szczerzy, Toyota Corolla to nie jest samochód, o którym marzymy. To nie jest auto, które ustawiamy na tapecie swojego telefonu. Nie wyrwiemy na nie żadnej dziewczyny ani żadnego faceta, a mimo to jest to jeden z najpopularniejszych samochodów na całym świecie. Wielu Corolla kojarzy się z Uberem pod dworcem centralnym albo autem przedstawiciela handlowego, który wiezie Wam do biura nowy zapas spinaczy. Ale gdy na rynek wjechała 12. generacja, zwłaszcza po liftingu z przełomu 2022-2023 roku, to nagle okazało się, że Toyota w końcu zatrudniła projektantów, którzy mają puls. Ledwo wyczuwalny, ale mają. A Wy doceniliście to tak bardzo, że ten samochód znika z platformy findcar.pl szybciej niż pączki za 1 grosz w Biedrze w tłusty czwartek. Dlatego dziś zapraszamy na przewodnik po Toyocie Corolli, która w różnych wariantach, jako nowa i używana, jest dostępna na platformie findcar.pl w liczbie ponad 1100 egzemplarzy. Zacznijmy od wymiarów i nadwozi, bo tu Japończycy nie poszli na kompromisy i dają Wam wybór, jakiego konkurencja może tylko pozazdrościć. Mamy klasycznego hatchbacka. Mierzy 4,37 cm, ma wyglądać sportowo i dynamicznie, ale niestety jest najmniej praktyczny. Przy rozstawie osi wynoszącym 264 cm z tyłu oferuje ilość miejsca odpowiednią głównie dla krasnali ogrodowych, a bagażnik o pojemności 360 litrów wystarczy Wam zaledwie na większe zakupy w dyskoncie. Mamy jednak również sedana i tu niespodzianka, on ma inny przód i uwaga, większy rozstaw osi, wynoszący równe 270 cm. Jest to ponad 25 cm dłuższy od hatchbacka, bardziej dostojny, a w drugim rzędzie siedzeń dorośli w końcu mogą normalnie oddychać. Bagażnik to uczciwe 471 litrów. Nie bez powodu to auto jest częstym wyborem na Ubera, Bolta czy klasyczne taksi. No i wreszcie jest absolutny król polskiego rynku, czyli Toyota Corolla TS Kombi. Ma 4,65 m długości i bazuje na tej samej przedłużonej płycie podłogowej co sedan. Z bagażnikiem o pojemności niemal 600 litrów to jest wóz, do którego wrzucacie wózek, psa, teściową i jeszcze zostaje Wam miejsce na zgrzewkę wody. Jest jeszcze jeden wariant Corolli i choć dziś nie będziemy się nim zajmować, to warto o nim wspomnieć, bo uważamy go za zupełnie nowy i niezależny model. To uterenowiona Corolla Cross. O niej przygotujemy oddzielny odcinek. Zanim przejdziemy do silników, muszę Wam powiedzieć o jednej absolutnie kluczowej rzeczy, o której w salonie często zapominają wspomnieć. Platforma TNGA. Toyota zrobiła tu coś niesamowitego, bo każda Corolla, niezależnie od wersji silnikowej i najtańszego wyposażenia, wyjeżdża z fabryki z niezależnym, wielowahaczowym zawieszeniem tylnej osi. Żadnej taniej belki skrętnej, którą rywale potrafią wcisnąć Wam z uśmiechem na ustach do aut za 150 tysięcy złotych. Do tego Japończycy mocno obniżyli środek ciężkości, bo prezes Toyoty powiedział, że Toyota ma się przestać kojarzyć wyłącznie z bezawaryjnością, ale ma też świetnie się prowadzić. I tak jest w istocie. Jak chcecie zobaczyć, jak prowadzi się w praktyce, to zapraszamy na pełen test Corolli na kanale Karoseria. To teraz zajrzyjmy pod maskę Corolli, bo po liftingu wydarzyła się tu mała rewolucja. Wjechała 5. generacja układu hybrydowego. Bateria litowo-jonowa jest mniejsza i lżejsza o kilkanaście kilogramów, a elektronika sterująca dużo inteligentniejsza. Do wyboru macie dwie opcje. Pierwsza to zmodernizowany układ 1.8. Ma teraz 140 koni mechanicznych i z pewnością nie jest zawali drogą. Przyspieszenie od 0 do setki spadło do 9,2 sekundy. Do miasta? Idealne. Spalanie na poziomie 4,5 litra to tutaj norma, a nie wynik bicia rekordu ekojazdy za tirem. Ale jeśli regularnie latacie w trasy i nie lubicie planować manewru wyprzedzania z kalendarzem w ręku, to celujcie w hybrydę 2.0 Dynamic Force. To potężne 178 koni, ciutkę mniej niż w wersji przedliftowej, bo tam było ich 184, ale osiągi się nie pogorszyły. Ten samochód naprawdę sprawnie odpycha się od asfaltu. Setka pojawia się na zegarach w rewelacyjne 7,5 sekundy, co w rodzinnym kombi jest wynikiem, który jeszcze kilka lat temu był zarezerwowany dla hot hatchy. W obu wersjach prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę, ale nie oszukujmy się, to nie jest auto na niemieckie autobany bez limitu. O ile hatchback i kombi występują wyłącznie z napędami hybrydowymi, to Corolla Sedan występuje także w tradycyjnej wersji benzynowej i jedyne co za nią przemawia to fakt, że ceny startują tutaj
od pułapu poniżej 100 tysięcy złotych. A oczywiście na findcar.pl można znaleźć auta w jeszcze lepszych kwotach. Silnik 1.5 to jednostka trzycylindrowa o mocy 125 koni, która jest dostępna z 6-biegową skrzynią manualną lub bezstopniowym automatem. W obu wariantach auto przyspiesza do setki w 12 sekund. Nie polecamy. Wspominamy tylko z kronikarskiego obowiązku, ale zdecydowanie stawiamy na hybrydę i to tę zdecydowanie mocniejszą. Warto też wspomnieć w tym momencie o jednym nieobecnym w Corolli. To silnik diesla, którego już w 12 generacji nie znajdziecie. Ten motor wypadł z oferty Corolli i wydaje się, że bezpowrotnie, ale też umówmy się, nikt za 1.4 D4D tęsknić nie będzie. Więc nawet jeśli oglądacie ten materiał i rozważacie zakup Corolli wcześniejszych generacji, to podarujcie sobie ten motor i weźcie hybrydę. Oczywiście ten samochód ma też wady, nie będę Wam mydlił oczu. Skrzynia ECVT to konstrukcja pancerna i absolutnie genialna w miejskich korkach, ale kiedy wciskacie gaz do dechy, na przykład przy wyprzedzaniu, silnik wskakuje na stałe obroty, wysokie i wyje tak, jakbyście wsadzili kota do pralki na program wirowania. Ale tu też musimy przyznać, że po wprowadzeniu 5. generacji w 2023 roku i tak jest z tym wyciem o niebo lepiej, czyli ciszej. Wyciszenie powyżej 130 km/h też przypomina Wam o tym, że nie kupiliście limuzyny z segmentu premium, a szum wiatru w okolicach lusterek staje się słyszalny. Ponadto materiały w dolnych partiach kokpitu i na tylnych drzwiach są twarde jak serce poborcy podatkowego. Z drugiej strony w tym aucie po 200 000 kilometrów z plastików nie zejdzie żaden lakier, a na dołach nic nie będzie Wam trzeszczeć. To jest po prostu genialne daily. Auto, które odpala w największy mróz. U dealera na serwisie zjawia się tylko na wymianę oleju co rok lub co 15 000 kilometrów. W mieście zadowala się kropelką paliwa, a jak za 5 lat zechcecie je sprzedać, to kupcy będą licytować się na Waszym podjeździe o 6 rano. A skoro o kupowaniu mowa, to przejdźmy do konkretnych ofert dostępnych na findcar.pl. Jak wiecie, Corolli jest u nas dostatek, bo to jeden z najpopularniejszych samochodów nie tylko w kraju, ale także na naszej platformie. Właśnie teraz jest świetny moment na jej poszukiwania, bo dealerzy mają na placach mnóstwo aut używanych i nowych, poflotowych, demówek z kosmetycznymi przebiegami w naprawdę dobrych cenach. Wybrałem dla Was 5 perełek, które pokazują rozstrzał ofert w autoryzowanej sieci dealerów Toyoty. Pamiętajcie też, że na findcar.pl znajdziecie tylko samochody od autoryzowanych dealerów. Na początek 7-letnia Corolla Kombi z początku produkcji 12 generacji, czyli z 2019 roku w rewelacyjnej cenie 49 900 zł i to na pełną fakturę VAT. Poza ceną największe wrażenie robi tu przebieg. 305 000 km, czyli auto średnio rocznie przejeżdżało około 50 000. Ta wersja to komfort, czyli ma wyposażenie podstawowe, ale wystarczające, a ponieważ auto jest przedliftowe, to pod maską pracuje tu hybryda 4. generacji o mocy 184 koni. Tę najtańszą na findcar.pl Corollę kupić można u dealera w Poznaniu. A teraz przejdźmy do propozycji maksymalnie zdroworozsądkowej. Używany sedan z 2023 roku w wersji Comfort z napędem 1.8 Hybrid z salonu w Białej Podlaskiej. Srebrny lakier, pełna historia serwisowa, przebieg zaledwie 41 000 km. Cena 88 900 zł. W tej kwocie bardzo trudno dzisiaj o nowy, przyzwoicie wyposażony samochód z najniższego segmentu a tu dostajecie ultraoszczędnego sedana ze sprawdzonym napędem, który posłuży Wam przez kolejne lata bez najmniejszego zająknięcia i ma jeszcze 7 lat gwarancji, pod warunkiem, że co roku będziecie jeździli do ASO na przegląd. My jednak jesteśmy fanami wersji kombi i to one zdominują dzisiejsze zestawienie. W Opolu czeka na Was TS Kombi z kapitalną 2-litrową hybrydą pod maską w wersji Style. To auto z 2024 roku z symbolicznym przebiegiem 8500 km. Praktycznie nówka sztuka. Dzięki temu, że to oferta na wóz używany od dealera, cena wynosi 117 900 zł. To potężna oszczędność względem nowego egzemplarza o zbliżonych parametrach, bo nówka sztuka w tej wersji to obecnie 150 000 zł. Kolejny egzemplarz jest ciekawy ze względu na konfigurację, bo to wersja hatchback w najwyższej specyfikacji Style z silnikiem 2.0 Dynamic Force z rocznika 2024 w cenie 152 500 zł, czyli o ponad 16 000 mniej niż aktualny rocznik 2026. Mamy tu również najmocniejszą hybrydę, pełne wyposażenie, nawet head-up display, 18-calowe felgi o unikatowym wzorze, czarna skórzana perforowana tapicerka, która fantastycznie komponuje się z czerwonym metalizowanym lakierem. Auto czeka na chętnego u dealera w Krakowie.
I na deser coś dla tych, którzy nie chcą rezygnować z agresywnego wyglądu, mimo wyboru rodzinnego wozu z rozsądną hybrydą pod maską. To wersja GR Sport w nadwoziu TS Kombi z ubiegłego roku, czekająca blecznie. Mamy tu sportowo stylizowane zderzaki, świetnie trzymające fotele, 18-calowe felgi i charakterystyczne detale, które robią niesamowitą robotę wizualną. Pod maską zaktualizowana, sprawdzona hybryda 2.0. Ten egzemplarz jest nowy. Wyceniono go na 159 tysięcy złotych. To o kilka tysięcy mniej niż auto zamówione do produkcji z 2026, ale na pewno to nie jest ostateczna cena transakcyjna. Więc nie wstydźcie się, nie bójcie się napisać do dealera i ponegocjować. Faktycznie auto wygląda obłędnie, sprawia, że chcecie się za nim obejrzeć idąc przez parking do marketu, wciąż pachnie nowością, a w korkach wciąż będzie zadowalać się oparami benzyny. Nie sądziłem, że to powiem, ale tak, Corolla w takiej wersji może być czymś więcej niż głosem rozsądku. Może się podobać. Podsumowując, Corolla może nie jest samochodem dla łowców rajdowych emocji, choć wersja 2.0 potrafi zaskoczyć na światłach niejednego cwaniaka. To jednak przede wszystkim absolutnie najbezpieczniejszy wybór dla waszego portfela i gwarancja świętego spokoju. Wejdźcie na findcar.pl, przejrzyjcie setki ofert od autoryzowanych dealerów Toyoty z całej Polski, negocjujcie i kupujcie, póki jest w czym wybierać. Do zobaczenia!